Przekazuję mojemu kredytobiorcy, tatkowi, ten wspaniały kredyt inspirujący do rozwoju swojej inwencji artystycznej. Ja Ci szczególnie, Wacławie, dziękuję za kredyt zaufania. A ja Tobie dziękuję, że Ty mnie zaufałeś i przejąłeś ten kredyt. To jest ciężka, to jest ciężka walizka. Próbuję wykorzystać moje 30 minut. Sfilmuję Twoją mamę, dzięki której jesteś na tym świecie. Piękne jest. Która Ci dała życie. I tak jak opowiadałeś, która zmarła tutaj na tym No zmarła na tym łóżku 9 lat temu. No, tak, tak. A tu? A tutaj to miejsce mnie inspirowało do zainteresowań kliniką psychiatryczną. Chciałem kiedyś być psychiatrą. Widok z okna, który widzisz od 43 lat. Tak, dom pomocy no może aż tak dawno już nie sięgam pamięcią, ale niech będzie, że od 40. Dom pomocy społecznej, mieszkają tutaj ludzie dotknięci schorzeniami psychicznymi. Między innymi dlatego moje zainteresowania artystyczne są z takiego nurtu drastycznego, undergroundowego. Cichy chaos, czyli tak, Jezus Chrystus jako Mesjasz. To jakaś gra. Właśnie, to jest jakby konceptualizm. Konceptualizm. Tutaj jest jakby obraz jakiejś motylki Arkadii, Jezus Chrystus, ale jednak to jest gra, cichy chaos, czyli gra naszymi myślami, naszymi światopoglądami, którą niestety i chaos, który wprowadzają nasze religie pod postacią obietnicy raju. Do końca nie wiadomo, jaka jest prawda. Czasami to trzeba zetrzeć gąbką. Czyli warto coś obiecać. Warto obiecać, ale to, co jest zdolne się zrealizować i wszystkie obietnice należy sprawdzać. No, Jezus sobie śpi. Czuwa. Jezus sam jest niewinny, tylko Jezusa wykorzystują do tego. A tutaj po prostu jest mój ołtarz poświęcony świętej pamięci nieodżałowanemu kuratorowi Centrum Sztuki Kronika Sebastianowi Cichockiemu, który opuścił nas do Muzeum Sztuki Nowoczesnej do Warszawy. To jest plakat z wystawy Sieroty Legendy i Bohaterowie Sztuki traktującym Muzeum Oskara Hansena, które miało powstać w Skopie. A tutaj mój idol Andrzej Urbanowicz, twórca pierwszego ośrodka buddyjskiego w Polsce powojennej i artysta, jeden podobno najsłynniejszy artysta, najbardziej ambitny, znany, nie znany, ale najwybitniejszy artysta ze Śląska dotychczas, Hans Belnar, którego Urbanowicz światu przybliżył, przynajmniej Polsce. David Lynch. No też człowiek prezentujący mroczną sferę podświadomości. Bliską mi, bliską. Underground psychiczny, wyparte myśli, pragnienia. A tutaj jest jakby śmierć w pozytywnym wymiarze. Smutek śmierci, ale to jest przewrotne znaczenie, ponieważ tutaj ci ludzie, bracia upośledzeni psychicznie, niejako są przedstawieni jako ludzie godni, nie wystawieni na pośmiewisko, ale jako godni zwrócenia uwagi na nich, jako na podmiot, a nie przedmiot, jako na osoby posiadające godność. Tak samo tutaj wspaniała reżyserka teatralna Maja Kleczewska wzięła do swojej pracy, zatrudniła osoby chore psychicznie. Nie po to, żeby ich wykorzystać, nie. Po to, żeby po prostu otworzyć ich na szersze aspekty kultury, szersze aspekty świadomości i w ten sposób przybliżyć społeczeństwu świat chorych psychicznie. A że sztuka i choroby psychiczne często idą blisko siebie, to dowodem tego jest postać reżysera Konrada Swinarskiego, który bardzo ciężko przeżywał swoje premiery teatralne. Pośrednio do tej tematyki nawiązuje parateatralna grupa Suka Off, czy wcześniej Teatro Terrorizmu Suka Off Piotra Węgrzyńskiego, który poprzez swoje drastyczne performance z ciałem niejako naświetla zdeformowanie godności człowieka przez świat techniki, industrii
A tutaj w tym również tematyka śmierci w dalszym ciągu w pozytywnym znaczeniu. Działalność Jolanty Czernickiej i Fundacji Iskierka, która poprzez zajęcia warsztatowe, artystyczne w czasy organizuje dzieciom po prostu lepszy sposób przeżywania choroby. Czasami to psychika może pokonać chorobę niejednokrotnie. Dlatego bardzo bliska mi jest ta osoba i jej fundacja i jej praca. Skoro chorobę, to i śmierć. A niekiedy nawet jak umrą, bo nie zawsze się da białaczkę pokonać, ale umrą przynajmniej zaznawszy trochę radości. Nie całkowicie leżąc w łóżku i tylko faszerując się lekami. Podczas nocy muzeów. Wykonałem w wałku. To może sfilmuj taką jeszcze. To co ja widzę moimi oczami. Kaśkę Oczywiście. przybliżę. Twoja miłość. No, platoniczna. Bez wzajemności czasami tak jest. Ale to jest jedyna prawdziwa miłość. Żeś przejął ten mój kredyt. Oby on po prostu pomnożył się. Ja tobie dziękuję Ci bardzo. Pomnożył się. Tak, I abyśmy mieli wspaniałą zabawę za to, no i udanej pracy, twórczej pracy Tobie życzę. Dzięki. Dzięki Tobie również. Zrobię dobry pożytek z tej walizki. Przekażę ją drugiej osobie, trzeciej osobie, którą obdarzam zaufaniem. Wspaniale. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Witam. Nazywam się Tadeusz Wilnasz. Mam 42 lata. Jestem inżynierem budowy na autostradzie A1 w Bytomiu. Sztuka to realizacja planu, myśli, koncepcji, zamiaru zamieniona w czyn. Wynikiem czynu jest produkt. Porównywany, poddawany ocenie przez odbiorcę, widza, użytkownika. Budujemy rondo średnie Wieszowa 1 przy drodze krajowej DK78, to jest ulica Witosa w Zabrzu. W dali spróbuję przybliżyć, widać węzeł Wieszowa. Mamy prąd. Jest 10 października 2010 rok, więc w miarę szybko robi się ciemno. Dzień jest krótki, a bazę trzeba oświetlić, no i ogrzać. Barak, w którym są ludzie z ochrony. Dobra. Dzisiaj czwartek, 14 wywozimy 2 kontenery do Bytomia. Dobra, jest godzina 8, zaczynamy robotę. Załadunek 2 kontenerów do Bytomia. Tak jak już mówiłem, kontenery jadą na budowę autostrady A1 do Bytomia. Dobra. Następny kontener do rozładunku. Powstaje coś, czego nie ma.
Także mam nadzieję, że z niczego powstanie coś. Właściwie już powstaje, więc nie ma wyboru. Ta machina już jedzie do przodu i nie może się zatrzymać.